Cześć kochane byki, byki słoneczne i byki ascendentalne. Zapraszam Was na odczyt na wrzesień 2024 roku. Mamy dużo do omówienia, więc zaczynam od razu. Motyw przewodni Waszego września po tym burzliwym sierpniu to są przemiany w relacjach i zdrowiu. Zacznę jeszcze od końcówki sierpnia. 29 sierpnia Wenus wchodzi do Wagi, to jest Wasz dom 6. Tutaj możemy spodziewać się poprawy w miejscu pracy, poprawy jeśli chodzi o harmonię w codziennych obowiązkach i zdrowiu. Też jeśli chcielibyście wprowadzać jakieś nowe nawyki, to jest dobry moment na to, ponieważ Wenus Was będzie tutaj wspierać. Szczególnie jeśli jest to związane z tym, jak wyglądacie, czyli chodzi też o Waszą fizyczność. Pamiętajcie, że Wenus jest Waszym władcą i Wenus bardzo dba o naszą fizyczność. I z tym, jak się czujecie, czyli przede wszystkim jakość ponad ilość. Jakość, tutaj chodzi mi o jedzenie, o to, w co się ubieracie. Te codzienne obowiązki, one będą później procentować, jeśli chodzi o Wasze samopoczucie. Także warto pochylić się nad tym, co chcielibyście poprawić. Wenus w Wadze to jest bardzo dobry tranzyt. Wenus lubi Wagę, czuje się tam bardzo dobrze. Pamiętajcie o zachowaniu umiaru tylko i harmonii, ponieważ Wenus by chciała jak najlepiej i jak najwięcej samych dobrych rzeczy. Ale myślę, że warto pamiętać o harmonii. Dobra, przechodzimy do już września. Wrzesień zaczynamy z przytupem, ponieważ Pluton wchodzi do Koziorożca. To jest Wasz dom 9. Pluton jest w retrogradacji. On tak naprawdę w styczniu przeszedł po tych 15 latach, w których był w Koziorożcu, przeszedł do Wodnika na początku tego roku. I on teraz był w retrogradacji, to znaczy, że się ta planeta cofa. Wchodzi do Koziorożca na 2,5 miesiąca. Będzie tam do końca listopada. I co to dla Was oznacza? To oznacza, że w tym zakresie, w tym obszarze domu 9, czyli to są różnego rodzaju Wasze przekonania, to jest nauka wyższa, to są dalsze podróże, wszystko, co jest związane z takimi typowo strzelcowymi tematami, powiedziałabym, czyli poznawanie, odkrywanie, duchowość. To wszystko teraz jest na świeczniku, jeśli chodzi o Plutona. Warto się przyjrzeć temu, jakie transformacje się w Was dokonały, czy wszystkie tematy już zamknęliście za sobą. Mogło to być różnego rodzaju transformacje właśnie w sferze edukacji, wierzeń, podróży, filozofii życiowej również. I to jest taka jakby wisienka na torcie. Jak my to już przerobiliśmy przez te 15 lat, później Pluton przeszedł do Wodnika w styczniu, zaczęło się zmieniać, gdzie ta transformacja następuje. U Was to jest dom kariery. I teraz mamy jeszcze te 2,5 miesiąca, żeby przyjrzeć się, czy zamknąłem za sobą wszystko, co chciałam, czy przerobiłem te lekcje, czy zmieniłem moje wierzenia, albo co się zmieniło też przez te ostatnie 15 lat i co zaczęło się zmieniać, do czego doszedłem, co zaczęło się zmieniać od stycznia. Następnego dnia, mam dużo notatek, żeby o niczym nie zapomnieć. Następnego dnia mamy nów w Pannie, to jest Wasz dom 5, czyli nowe początki w kreatywności, w sprawach kreatywnych, nowe początki, jeśli chodzi o romanse i również jeśli chodzi o relacje z dziećmi, więc ten dom 5 to jest taki dom romansu, przyjemności, kreatywności, przedsiębiorstwa również i dzieci. Więc bardzo dobry moment tutaj, aby rozpocząć jakieś nowe, kreatywne działania w Waszym życiu od 2 września. Dobrze jest zasiać sobie to ziarenko intencji, żeby ono później kiełkowało. I co tam jeszcze się zadzieje u Was w tym domu 5? Merkury będzie wchodził do Panny 9 września, czyli tak, mamy Merkurego, który w ogóle w sierpniu retrogradował przez Wasz dom i trochę Panny i Lwa i on teraz już wraca, czyli mieliśmy moment, żeby się zastanowić nad tym, co jest dla nas ważne, co jest dla nas istotne i on teraz wraca już do Panny. W Pannie Merkury czuje się wyśmienicie. Mamy szansę na to i moment, żeby przeanalizować nasze kreatywne
projekty. Możemy też skupić się na edukacji dzieci, różnego rodzaju nowe takie side hustles, projekty, które robicie na boku, tworzenie czegoś, szczególnie jeśli jest to tworzenie czegoś rękoma, ponieważ byki Wenus z Wami włada, więc wszystko, co tutaj jest związane z takimi dotykanymi, zmysłowymi, nie tylko dotykanymi, ale zmysłowymi elementami jest wskazane, powiedziałabym. Wszystko, co związane jest ze zmysłami. Kto lepiej czuje zmysły niż byki? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Więc byki tak, macie nów w pannie, czyli jeśli planujecie rozpocząć coś nowego, zacząć się uczyć czegoś nowego związanego właśnie z umiejętnościami, z talentami, z muzyką, z granie na instrumencie, śpiewanie, z garncarstwem, z ceramiką, być może tworzenie kolczyków, tworzenie planerów, wszystko, co jest związane też z grafiką, w zależności od tego, jaki jest Wasz główny talent artystyczny. To jest dobry moment, żeby nad tym popracować, aby to zacząć. Merkury przejdzie do tego 5. domu u Was 9 września. Macie wtedy czas na to, żeby przeanalizować Wasze kreatywne projekty, skupić się też na relacjach, ponieważ Merkury, no to on nie tylko włada komunikacją, ale i tym, jak my myślimy, ale też no, kupiec, tak? To jest to, jakie tworzymy relacje biznesowe. Więc dobry czas, żeby się po prostu pochylić nad naszymi talentami artystycznymi, drogie byki. Ja wiem, że Wy je macie, więc powodzenia. Następnie mamy 15 września będziemy mieć Wenus w wadze, będzie tworzyć trygon do Jowisza w bliźniętach. Co to oznacza? Co to oznacza? No, finansowo będzie się zgadzać, kochane byki. To są korzystne aspekty, jeśli chodzi o finanse. Jeśli w jakimś stopniu pracujecie nad harmonią, nad takim work-life balance, ponieważ tak, u Was jest ta Wenus w 6. domu, a Jowisz jest w 2. domu w bliźniętach. 2. dom to są finanse, to są Wasze wartości, więc tutaj są korzystne aspekty finansowe ogólnie i no, jak będziecie może takimi mediatorami w pracy, myślę, że jest tu szansa na lepsze perspektywy finansowe zdecydowanie. No i jeśli zaczniecie rozwijać swoje talenty artystyczne i w jakimś stopniu dzielić się tym, ponieważ ta komunikacja też jest istotna. Fajnie, byki, cieszę się za Was. Cieszę się z Wami razem. Ale 2 dni później mamy już zaćmienie Księżyca w Rybach. To jest u Was dom 11. Co może oznaczać? Przemyślenie Waszych celów społecznych, być może zakończenie pewnych przyjaźni lub projektów grupowych. Może to być takie podsumowanie. One mogą po prostu się rozmyć również. Może być nagle wyjść na jaw, że nie wszyscy członkowie grupy się tak samo starali, nie wszystkim tak samo zależało. I to jest dobry czas, żeby się zastanowić nad tym, z jakimi ludźmi chcę współpracować, jakich ludzi chcę mieć w swoim życiu, w jakich grupach społecznych chcę się znajdować. Dacie radę, byki, jestem pewna. Macie bardzo dobre tranzyty na ten miesiąc. 22 września Słońce wchodzi do wagi, to jest u Was dom 6, czyli przede wszystkim skupienie na zdrowiu i rutynach społecznych, na rutynach codziennych i harmonia w miejscu pracy. No, waga, wiadomo, harmonia, Słońce to ja. Wchodzimy tutaj, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie, no to wiadomo, musimy zachować jakąś harmonię, połączyć to też z codziennymi obowiązkami w pracy, ale tutaj jak wchodzimy do miejsca pracy, to z tym Słońcem, już Wenus ona będzie wchodzić z tego domu, ale z tym Słońcem to po prostu jakby wszystkie reflektory były trochę na nas w tym momencie. Więc warto jest zachować tutaj takie harmonijne podejście, szczególnie jeśli byłyby jakieś konflikty, no ale pamiętajcie, że macie trygon do Jowisza w bliźniętach, więc na spokojnie.
Na spokojnie, będzie dobrze. Tego samego dnia Wenus wchodzi do Skorpiona, to jest u Was dom 7. I ta Wenus w Skorpionie, ona jest taką, nie wiem jak to określić, bo to nie jest do końca kocica, trochę tak, ale to bardziej Wenus w Lwie, ale taka uwodzicielka. I może tu nastąpić pewnego rodzaju intensyfikacja relacji partnerskich, też pogłębienie się emocji, pogłębienie relacji, dobry czas, żeby spędzać z partnerem, lub jeśli bardziej chodzi tutaj o partnerstwa biznesowe, no to no tak, to myślę, że to też jest dobry czas, żeby nad tym popracować. Czyli w ogóle, przepraszam, musiałam się chwilę zastanowić, ale jak widzę te aspekty u Was, przede wszystkim to są relacje, ale to jest też kreatywność. Kreatywność i takie artystyczne podejście do życia, tworzenie nowych projektów, komunikacja z innymi ludźmi i takie bardzo harmonijne podejście do Waszych codziennych obowiązków, do Waszej pracy, czyli i praca, i przyjemności. Myślę, że Was tutaj też nie muszę namawiać za bardzo na te przyjemności. Oprócz tego 26 września Merkury wchodzi do Wagi, to jest Wasz dom 6. Skuteczna komunikacja w pracy, porządkowanie spraw zdrowotnych. Myślę, że jak najbardziej to jest dobry czas na to. Ogólnie ten Merkury, no to wiadomo, to jest też komunikacja, jak się komunikujemy. No, dużo się u Was może dziać, jeśli chodzi o taką pracę codzienną, Wasze codzienne obowiązki. Dobry czas dla Was. A na sam koniec jeszcze taka wisienka na torcie, to będzie koniunkcja Słońca z Merkurem w Wadze, czyli Kazimi, w 6. domu. No, możecie mieć dużo nowych pomysłów lub taką klarowność w tym, co się u Was dzieje w kwestiach zawodowych, zdrowotnych, jak chcecie pracować. Byki, fajny miesiąc dla Was, bardzo ciekawy. Powodzenia!